Cześć, zajmuję się montażem zasilania awaryjnego w domach, bo nikt nie lubi awarii prądu. Sami wiecie, że ten sezon na południu Polski nie należał do łatwych. W niektórych rejonach awarie prądu trwały nawet 4-5 dni. No nie pogoda. Wasze domy przed takimi sytuacjami mogą być ochronione. Dlatego w tym filmiku opowiem Wam o jednym z kilku modeli Hondy, agregacie prądotwórczym EU22i. Agregaty Honda doceniane są na świecie z kilku powodów. Długowieczne, ciche, oszczędne, mało i poręczne. Czy na pewno takie długowieczne? Pamiętacie taką kultową Nokię? Oba urządzenia weszły na rynek w tym samym czasie. Hondy z tamtego okresu nadal działają. Czy jest mały, czy duży? Naszego jednego bohatera zmieściłem w gabarycie C. Jak oszczędny? Widzimy na fotce. Czy możemy przy nim rozmawiać przez telefon? Owszem. Jest jeszcze piąta cecha, najważniejsza. Wytwarzają prąd, napięcie o przebiegu sinusoidalnym, a do tego będę jeszcze dzisiaj wracać. A dlaczego ten model jest taki dobry? No to zacznijmy od konstrukcji. Agregat składa się z 3 modułów. Silnik spalinowy, alternator, inwerter. Silnik jest motorem 4-suwowym, czyli pracuje w takim cyklu jak te nasze w samochodach. Jest wytrzymały i wlewamy czystą benzynę. Pracuje tam tłok o średnicy 60 mm, kawał tłoka, co daje nam pojemność bliską 125 cm3, czyli blisko jak w popularnych, mniejszych motocyklach, 125. Silniki tej jakości materiałowej produkowane są niezmiennie w Japonii. Silnik został przy okazji pomysłowo wyciszony, ponieważ umieszczony jest w 2 obudowach, wewnętrznej czarnej, której nie widzimy, i zewnętrznej czerwonej z wytrzymałej żywicy. Podczas pracy możemy dotykać to urządzenie, ponieważ pomysł z 2 obudowami świetnie reguluje strumień przechodzącego powietrza pod wewnętrzną obudową. Z tyłu wentylator lekko wydmuchuje ciepłe powietrze. Ogólnie same zalety. A teraz o wadach. A few minutes later. Jedną wymyśliłem, przyczepiłem się. Jak każdego 4-suwa, agregatu nie możemy przewrócić. Musimy go transportować w pionie. Wracamy do konstrukcji. Po silniku mamy alternator, czyli po prostu elektrownia. W tym przypadku wysokoobrotowy, wielobiegunowy, generuje prąd przemienny o wysokiej częstotliwości. Na razie. Odpowiada za i wytwarza moc taką, jak tu jest napisane. Ciekawostka technologiczna. Alternator jest jednocześnie kołem zamachowym silnika. I właśnie dzięki temu pomysłowi stabilna wytwórnia prądu mieści się w tej krótkiej, małej, zwartej obudowie. Same zalety. No to znów o wadach. Alternator. Trudno się wymawia. Chyba jedyna wada. Po alternatorze mamy inwerter. Odbiera moc z alternatora, przetwarza i podaje na gniazda wyjściowe. Ale jak przetwarza? Jest to prostownik plus komputerowy falownik, który wytwarza prąd przemienny o kształcie mojej pięknej, ulubionej sinusoidy o równej częstotliwości 50 Hz. Czyli taki prąd, jak mamy w gniazdkach z elektrowni, jeśli mamy. Ale dzięki tej sinusoidzie agregat jest wyjątkowo szanowany na świecie, zwłaszcza w służbach ratunkowych. W prawym dolnym rogu widzicie książkową sinusoidę podczas pomiaru agregatu. Dodatkowo dzięki temu inwerterowi możemy łączyć odpowiednimi kablami 2 takie same agregaty. Pomiędzy nimi dochodzi do autosynchronizacji tego przebiegu i para bliźniaków produkuje nam podwójną moc. Co do budowy jeszcze, zwróćcie uwagę, że tutaj mieści się 3,5-litrowy zbiornik paliwa, który przy pełnym obciążeniu wystarcza nam na 3,5 godziny pracy, a w trybie Eco nawet 8-10 godzin pracy. I jest to możliwe, ponieważ Honda zastosowała elektroniczną przepustnicę, która obniża obroty silnika zgodnie z naszym zapotrzebowaniem. Czyli w praktyce oszczędza paliwo. To rozwiązanie jest możliwe znów dzięki inwerterowi, ponieważ on generuje sinusoidę z prądu stałego po prostowniku, więc zrobi to niezależnie od obrotów silnika.
mogą być niskie. No i za to wszystko inżynierom, konstruktorom naprawdę duży szacun, duży szacun. Same zalety. Tyle o budowie maszyny, a teraz jak z niej korzystać. Panel przedni, 2 gniazdka 230V, gniazdo ładowania akumulatorów stałe 12V, bezpieczniki przyciskowe przeciążeniowe, gniazdo do synchronizacji podwajania mocy, przełącznik trybu Eco, zielona kontrolka pracy i motogodzin, każde mrugnięcie po uruchomieniu to 100 przepracowanych godzin, kontrolka przeciążenia, gdyby się w domu włączyło kilka grzałkowych sprzętów naraz, czerwona kontrolka oleju, jak w samochodzie. Teraz go odpalimy, idziemy na pole. Zapłon na 1. Jeżeli silnik jest zimny, ssanie do przodu. Odpowietrzamy paliwo. Linka lekko do przodu, lekko do góry. Wtedy jest najmniejszy opór. Do pierwszego oporu. Muzyka. Ja uwielbiam tę serię. Te są nowiutkie, ale tu jest ich starszy brat, mój ulubiony. Ma 18 lat. Przydawał się wielokrotnie w domu moim lub w domu moich znajomych. No i jest wierny jak pies. To jeszcze o mocy. 1800 W to jest moc, którą agregat może wydawać non-stop, a 2200 jest to moc, którą możemy pobierać przez 30 minut. W praktyce używając na przykład pralki, ponieważ grzałka pracuje cyklicznie. W długotrwałej sytuacji awaryjnej, jeżeli agregat jest podłączony z instalacją domową, to mogę Wam pokazać w następnym odcinku. Na stałe możemy zasilać kotłownię, oświetlenie, lodówkę, rolety okienne, bramy wjazdowe. Możemy ładować telefony, czy po prostu możemy pracować zdalnie. I do takiego stałego, niewielkiego obciążenia możemy dodatkowo włączyć zmywarkę lub pralkę lub suszarkę, czy też wypić kawę z ekspresu wspólnie z małżonką, a jak? Summa summarum, to wszystko pozwala nam normalnie funkcjonować w domu, gdy za oknem śnieżyca, wichura, niespodzianie zabraknie prądu z sieci i trudno powiedzieć do kiedy. Czasem klienci pytają mnie, czy to nie za mało na cały dom. Nie, zapas mocy jest naprawdę duży. Obliczeniowo po miesiącu pracy taki agregat wyprodukowałby prądu o wartości 1500 zł. Więc jeżeli Wasze rachunki są niższe, to odpowiedź jest prosta. Ta maszyna się naprawdę nie zmęczy. A to jest ważne, że mały zapas paliwa w sytuacji kryzysowej wystarcza na kilka długich, spokojnych godzin i o to chodzi. Jeżeli ktoś chce większą moc, zapraszam. Dlaczego w mojej pracy do instalacji awaryjnych wybieram modele Hondy? Z powodów, jak wcześniej wymieniłem, zgodnie z moją praktyką, ten model to zdecydowanie wzorowa, domowa elektrownia zapasowa. Można go wziąć jedną ręką, bo waży tylko 21 kg, można pożyczyć znajomym i niezależnie od tego, jak mają drogie czy nowe kotłownie, telewizory czy lodówki. Bo do tej mocy 2200 możemy zasilać nim wszystkie urządzenia, jakie dysponujemy w domu. Mam na imię Piotr, zapraszam Was do współpracy. Macie chęci, pytania, piszcie maila. A w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak taki agregat pracuje z całą domową instalacją. Do zobaczenia. Halo, pan Honda? Tego najmniejszego życzyliśmy żonie do torebki i nie mogliśmy go znaleźć. Tak, mamy.